Drobiowa mielonka paprykowa, wykonana w szynkowarze z udek kurczaka. Świetna wędlina kanapkowa lub przekąska na biesiadny stół. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj kolejna szybka wędlina domowa, którą wykonam w szynkowarze. Wędlina parzona, więc lżejsza dla żołądka. Wędlina drobiowa, bo z udek kurczaka, które są pozbawione skórki i kości, więc dla tych, co nie chcą jeść wieprzowiny, wolą mięso drobiowe, to też jeszcze fajniej i bardziej dietetycznie. No i wykonam sobie to mięsko, tą wędlinkę w otoczce przypraw. Otoczkę sobie zrobię korzystając z papieru do pieczenia. Takie handlowe kiedyś były, ostatnio ciężko je dostać, więc wykonam ją sobie sam. Papier do pieczenia, wymiary, format, wszystko znajdziecie na blogu, link w opisie. Posmaruję to smalcem. W przypadku wędliny drobiowej najlepiej, gdyby to był gęsi smalec, ale nie jest to konieczne. Czymkolwiek możecie to posmarować, żeby to się tylko przyprawy do tego chciały przykleić. Cienką warstwą, ale na tyle grubą, żeby właśnie dało się czymś ten papier posmarowany posypać i żeby to, czym się to posypie, przykleiło się do tego papieru. Mięsko zmielone na sitku 8 mm przyprawię papryką ostrą i papryką słodką i mieszaniną soli zwykłej i peklującej pół na pół, 17 gramów na kilogram. To, co będę robił na osłonkę, to mam przygotowaną tutaj suszoną, słodką paprykę. Ona jest w takich większych kawałkach, więc muszę to jakoś rozdrobnić w moździerzu. Może to się nie udać, bo jest za mało kruche, więc chyba to wrzucę do młynka i delikatnie zmielę, żeby bardziej to rozdrobnić, bo teraz kawałki są zbyt duże i do tego dorzucę też paprykę, ale tym razem ostrą i wędzoną, po to, żeby jeszcze nadać takiego fajnego aromatu dla tej wędliny. Pozostanie mi teraz tylko rozdrobnić te udka na mniejsze kawałki, takie pasujące do maszynki, zmielić, przyprawić i potem, jak już to wszystko będę miał gotowe, to wrzucę do szynkowara, żeby w szynkowarze to jeszcze chwilę postało, tak ze 2 godzinki, żeby to się ładnie połączyło i wtedy będę parzył. Wszystko w narracji. Biorę się za robotę, no i muszę jeszcze, ostatnio dość często deski zapominam, ale tu stoi cały zestaw, zaraz sobie którąś wybiorę. Biorę się za robotę. Udka dzielę na mniejsze porcje, by weszły do maszynki. Mielę całość przez sitko 8 mm. Dodaję wspomniane przyprawy i dokładnie mieszam. Spora ilość papryki nadaje mięsu barwę. Przygotowanie osłonki to nasmarowanie papieru smalcem, wieprzowym lub gęsim i rozsypanie na nim mieszaniny papryki wędzonej oraz tej suszonej, którą zmieliłem w młynku. Warstwa przypraw powinna być solidna. Teraz z mięsa formuję walec wymiarami przybliżony do wysokości szynkowara. Trzeba zadbać nie tylko o formę, ale i o spoistość mięsa. Owijam go w przygotowaną osłonkę i wsadzam do szynkowara. Następnie ubijam, żeby mięso się zagęściło i lepiej przylegało do osłonki. Końcówki osłonki, jeżeli wystają, to je zawijam. Zamykam szynkowar i odstawiam na 2 godziny. Parzenie w szynkowarze z płaszczem wodnym. Najpierw do płaszcza wlewam wymaganą ilość wody. Zakładam kołnierz. Ten termometr kontroluje wodę w płaszczu. Temperatura szybko rośnie, bo wlana woda jest ciepła. Drugi termometr wbijam bezpośrednio w szynkowar. Będzie określał temperaturę mięsa.
Docelowa temperatura wody w płaszczu powinna się utrzymywać w czerwonym zakresie, to jest 75-85 stopni, a temperatura wewnątrz szynkowara powinna dążyć do 70. Woda w płaszczu szybko się nagrzewa, ale w szynkowarze rośnie wolniej. Niemniej rośnie. I przed upływem 2 godzin powinna osiągnąć 70 stopni Celsjusza. Zawartość szynkowara można uznać za gotową. Wyjmuję go z płaszcza wodnego i zostawiam w chłodnym przedsionku do następnego dnia. Przyszedł czas na spróbowanie. Otwieram szynkowar i wydobywam jego zawartość. Widać, że sporą ilość papryki zawiera. Tu się zachowała warstwa pysznej paprykowej galaretki. Wyciągam mielonkę. Muszę tylko znaleźć jeszcze końcówkę osłonki i odwinąć. Jest. Wszystkie przyprawy przeszły na mięso. Czas przekroić i spróbować. Ładnie. Smakowicie pachnie. Ojej, jakie to dobre. Bardzo, bardzo paprykowa. No i pazurek jest. Pazurek jest. Jest też świetna galaretka. Trochę tam na tym. A ten pazurek jest nawet większy. Tylko trzeba na niego chwilę poczekać. Smakowita. Wyraźnie paprykowa. Pikantna, ale bez przesady. Nawet jak na mnie, który do pikantności mocnej, na pikantność mocno odporny nie jest. Ale to jest dobre jeszcze. Dla mnie jest to pikantne, nie za bardzo, także mógłbym nawet dla siebie dać więcej, ale wyraźnie jest. Jest, bo drapie wyraźnie. I naprawdę smacznie. Ta galaretka jest do tego dołożona. Świetnie się komponuje w całości. Coś mi się wydaje, że dzisiaj do wieczora to niewiele z tej wędliny zostanie, jak się dołownicy na nią rzucą. Ale jak będzie trzeba, to zrobię drugą. Bo taki jest przywilej domowego wędliniarza. Mogę sobie zrobić sam. Kupuję składniki, mieszam. Wykonuję obróbkę termiczną i jutro mam następną. O tym smaku albo o innym. Wszystko zależy od tego, na co mam ochotę. Jak się podobało? Poproszę o kciuki w górę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba, co w ogóle myślicie o wędlinach z szynkowara. Dajcie znać, czy macie szynkowar i od kiedy go macie, bo ja od wielu, wielu, wielu lat i nawet książkę na ten temat popełniłem. Zresztą pewnie wiecie, ale jakby ktoś nie wiedział, to możecie to znaleźć też na naszym sklepie. Jak chcecie, nawet z autografem. Tylko o to trzeba poprosić w komentarzu. Są tam przepisy na podobne wędliny, na tą nie ma, no bo ten przepis powstał dzisiaj, a książka została wydrukowana wcześniej. Niemniej wiele różnych pomysłów jest, a szynkowar to są ogromne możliwości i jeżeli poznacie zasadę, na jaką on działa, to potem już tylko wyobraźnia Was ogranicza. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć! What?
Chcesz więcej filmów o wyrobach z Szynkowara? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.